Witam w kolejnej prognozie pogody. Sprawdzimy sobie, jak będzie wyglądała pogoda w nocy z poniedziałku na wtorek i na wtorek. Teraz, nagrywając wieczorem w poniedziałek, mogę powiedzieć, że jest bardzo ciekawie, szczególnie w Polsce, w województwie małopolskim, na południu. Też ostatnio się świeżano z Martą wstawiliśmy zdjęcie, jak kotka nam przeszkadza, mi tutaj przeszkadza przygotowywać prognozę. Każdy się pytał, czy kawę wylewa. Nie wylewa kawy. Nie wylewa kawy, chodzi bardzo ostrożnie, generalnie ma plan i tym planem jest długopis albo cokolwiek innego, co jest pod klawiaturą bądź gdziekolwiek. Więc tak to wygląda. Więc nie leży tam, no właśnie teraz się tam bawi, nie leży tam, ona bez celu ma swój cel. Tak jak ja mam tutaj cel w tym materiale, a tym celem jest Wam pokazać to, co się dzieje nadal w Polsce Południowej, bo wiele osób, również i my, wydaliśmy prognozę pogody dla Polski i w tej prognozie pogody były burze w Polsce Południowej i część osób mówi, a jakie burze w Polsce Południowej? Przecież dzisiaj burz nie będzie. Godzina 20 czy tam 19, żadnych burz praktycznie nie ma. Prognoza pewnie niesprawdzona. Okazało się, że są burze. Burze się pojawiły. Burze się pojawiły w Polsce Południowej i pokazały piękny spektakl, bo izolowane komórki konwekcyjne pokazały się w godzinach wieczornych, zaczęły tworzyć się w godzinach wieczornych jeszcze przed zachodem słońca i już wtedy można było obserwować piękne wyładowanie atmosferyczne, ale magia tak naprawdę zrobiła się w momencie, kiedy już to słońce zaczęło zachodzić i w sumie już praktycznie zaszło. Wtedy to jest ten spektakl, który ja zawsze najbardziej uwielbiam. Widzimy niedaleko, bardzo bliską komórkę burzową, bardzo ładnie rozwijającą się i piękne wyładowania wewnątrzchmurowe. Na stronach m.in. sieci obserwatorów burz mamy wiele takich materiałów. Sieć dostaje pełno raportów od Was, z Małopolski przede wszystkim, z Nowego Targu, z tych miejscowości, które są całkiem niedaleko tej komórki konwekcyjnej, więc widok tam macie przedni. Te komórki konwekcyjne w tym momencie znajdują się w województwie małopolskim i przemieszczają się na południowy wschód w kierunku Koszyc, Prestowa, już w kierunku Słowacji, ale nadal jeszcze znajdują się niedaleko właśnie Nowego Targu, Szczawnicy, Muszyn, Krynicy Zdroju i naprawdę, jeżeli ktoś lubi taki spektakl na niebie, to warto wyjść, warto zobaczyć, bo wygląda to po prostu pięknie, niesamowicie i zdecydowanie polecam. Natomiast nie polecam jednej rzeczy, bo tutaj ktoś w komentarzach pytał, ja teraz tego komentarza nie będę mógł znaleźć, ale pewnie będzie to oglądał. Samochód działa jak klatka Faradaya, więc chroni nas niejako przed wyładowaniami. To fakt. Natomiast czy tak samo chroni nas namiot, w którym przebywamy? Chwila przerwy i postaram się na to pytanie odpowiedzieć. Partnerami naszego kanału jest aplikacja Monitor Burz, którą możecie pobrać na swój telefon, oraz sieć obserwatorów burz. Zapraszamy na ich strony internetowe. Możecie wesprzeć nasz kanał, subskrybując go i klikając dzwoneczek, aby być na bieżąco. Jesteśmy również na Patronite. Za całe wsparcie serdecznie dziękujemy. Wracam, jestem już z powrotem. Mam nadzieję, że osoba, która zadała to pytanie, ogląda. Generalnie to jest bardzo, bardzo ciekawe pytanie. Z tego, co ja widziałem, z tego, co obserwowałem, z doświadczenia niejako też wiem, że namiot nigdy nie będzie tak chronił jak samochód, z racji tego, że przede wszystkim nie jesteśmy dobrze chronieni od podłoża. W sensie są tam różne metody, ale prawda jest taka, że jeżeli mamy totalną ulewę, to dostaje się woda. Jeżeli nie, to poprawcie, dostaje się woda i tak naprawdę jesteśmy w dosyć dużym zagrożeniu. Już pomijam fakt, że ten namiot nie może być niedaleko drzew, w zagłębieniu, które zostanie zalane wodą, tylko w jakimś takim miejscu trochę wyżej, ale mimo wszystko tamten kontakt z wodą taki kontakt z wodą jest zdecydowanie łatwiej niż w samochodzie
I to jest właśnie główne zagrożenie. Z drugiej strony samo uderzenie pioruna w przypadku samochodów może poczynić duże zniszczenia. Ja miałem kiedyś przypadek, że uderzył w moje auto piorun, to już dawno było temu, ale to pamiętam doskonale. Co prawda nic się nie stało takiego autu prócz spalonej instalacji elektrycznej, ale jeżeli mamy to nieszczęście, że uderza w nas piorun dodatni, najczęściej CG+, może być bardzo niebezpieczne uszkodzenie auta. Zobaczcie, to jest chociażby wyładowanie, się włączyła ta strona, którą średnią tam lubię, ale ogólnie wygląda to tak. Zobaczcie, jak wygląda samochód po uderzeniu piorunem. Może być wręcz przecięty. Nie przy każdym uderzeniu to się dzieje. Musi być raczej, wydaje mi się, że uderzenie piorunem dodatnim, ale plastiki po prostu się topią. Więc jeżeli tak to wygląda w przypadku samochodu, to można sobie wyobrazić, jak to wygląda w przypadku namiotu. Generalnie też często jest tak, że osoby, które namiotują, nie zawsze oczywiście, ale często jest tak, że po prostu mają gdzieś auto niedaleko, więc sugeruję mimo wszystko schowanie się do auta. Jest to o wiele bezpieczniejsze podczas burzy. Natomiast osobom na południu Polski, tak jak dzisiaj rano już mówiłem, sugeruję zawsze mieć aplikację nowcastingową, która przed takimi burzami może nas ochronić, może nas poinformować. Zobaczcie, na mapie dynamicznej w sieci obserwatorów burz i monitora burz możemy zobaczyć bardzo dużo Waszych raportów, które tutaj przedstawiają te komórki konwekcyjne, ponieważ one są bardzo dobre do obserwacji. Możecie tam sobie te raporty przejrzeć. Te raporty też trafiają w większości na Twittera. Co dalej z tą pogodą? Te komórki konwekcyjne w Polsce tylko zaznaczyły się właśnie w województwie małopolskim, przemieszczają się na południowy wschód i niedługo opuszczą nasz kraj. Natomiast w kolejnych godzinach już będziemy mieli napływ tego troszeczkę chłodniejszego powietrza już w całej Polsce. Te burze będą jeszcze mogły występować w Polsce południowej, tak jak w dniu dzisiejszym orografia terenu będzie pomagała, ale to tak naprawdę wszystko, jeśli chodzi o burze. Musimy chwilę poczekać jeszcze na kolejne zjawiska, które mogą pojawić się w weekend. Nad Polską będzie dominował wyż Niwes. Ten wyż będzie dominował praktycznie nad Europą Środkową, też Europą Zachodnią, wyż oczywiście, natomiast front atmosferyczny chłodny, który nad Polską się znajdował, jeszcze znajduje dzisiaj, on tam się zaznacza właśnie w tych burzach, opuści nasz kraj w nocy i jutro już być nie powinno. W tym momencie całkiem wysokie ciśnienie w całej Polsce, od 1019 hektopaskali w Polsce północno-wschodniej do 1019 hektopaskali w Polsce północno-wschodniej do 1021 hektopaskali w Polsce południowo-zachodniej. W kolejnych godzinach to ciśnienie będzie na bardzo podobnym poziomie, ono się wyrówna, potem zacznie troszeczkę spadać do 1020 hektopaskali, 1019 hektopaskali na granicach południowo-zachodnich, no ale nadal będzie całkiem wysokie. Co z ostrzeżeniami na wtorek? Ostrzeżenia na wtorek będą nadal dwa na tą chwilę. Przede wszystkim przed wysokimi temperaturami, przed upałami. Stopień drugi nadal w województwie podkarpackim, w województwie świętokrzyskim, w województwie małopolskim, w centrum województwa śląskiego, na południu województwa lubelskiego i przed zburzami z gradem dla Polski południowej, czyli dla południowych regionów województw dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, dla całego województwa małopolskiego i całego województwa podkarpackiego. Tamte burze mogą jeszcze tej nocy, znaczy w tym dniu kolejnym, czyli we wtorek, występować. Zobaczmy sobie, jak będzie wyglądała pogoda. Widzimy w modelu Swiss HD 4x4 opady deszczu, ale ten model nigdzie nie widzi tych burz, które w tym momencie występują. Zerknijmy sobie na model UM, który po aktualizacji też, przepraszam, aż tak bardzo nie widzi, ale trochę, powiem Wam, lepiej sobie tutaj poradził, bo mamy godzinę 15, teraz mamy godzinę 22, więc cyk 22 i zobaczcie, jest
Jest tutaj gdzieś burza w okolicach Żywca Bielsko-Białej. Co prawda jest teraz przesunięta w okolice Nowego Targu, ale mimo wszystko tutaj zdecydowanie lepiej to widzi, więc tutaj skupimy się na tym modelu. I tak jak wspominałem, te burze opuszczą nasz kraj, będą nad Koszycami, gdzieś tam bardziej nad Słowacją. No i w kolejnych godzinach będziemy mieli w wielu miejscach Polski podobną pogodę do dzisiejszej, trochę większe zachmurzenie w Polsce południowej, w Polsce zachodniej, natomiast na pozostałym obszarze całkiem ładna pogoda, bardzo ładna pogoda. W godzinach południowych od zachodu wejdzie trochę większe zachmurzenie, szczególnie województwo zachodniopomorskie, lubuskie, następnie wielkopolskie, tam mogą przemieszczać się bardzo słabe opady deszczu, które nie powinny być w żaden sposób niebezpieczne. Natomiast na południu nadal będą tworzyły się burze. Tam orografia terenu będzie dobrze wpływała na to, że te burze mogą się utworzyć i sytuacja powinna być bardzo podobna do dzisiejszej. Czyli te burze mogą tworzyć się w takim trybie izolowanym i przemieszczać wzdłuż tych południowych województw. Powinny zacząć się pojawiać w godzinach wieczornych bądź późno popołudniowych w województwie dolnośląskim, opolskim, następnie śląskim, małopolskim i przemieszczać w kierunku południowo-wschodnim. Burze również możliwe są w godzinach wieczornych w województwie wielkopolskim, w województwie łódzkim, na południu województwa mazowieckiego, aczkolwiek tam szansa na te burze jest moim zdaniem mniejsza, ale nie można jej wykluczyć. To jest też bardzo ciekawe w tym modelu numerycznym. Powiem Wam szczerze, że w ostatnich aktualizacjach aż tak bardzo to nie było widoczne. Jak będzie, zobaczymy. To jest w sumie ciekawe. Zobaczymy, jak będzie tutaj rozwój sytuacji nam dalej pokazywał, jeśli chodzi o te burze, co się tutaj dalej będzie działo. Jeśli chodzi o temperatury w Polsce północnej, najniższe w tym momencie 14 stopni, w Polsce centralnej, południowej od 20 do 24 stopni Celsjusza, więc bardzo, bardzo ciepło. Nad ranem i w sumie rano, około godziny 4-5, odczuwalnie chłodniej w Polsce północnej, 10 do 12 stopni Celsjusza, od 16 do 18 stopni Celsjusza w Polsce południowej, koło godziny 14, natomiast temperatury nadal będą wysokie w Polsce południowej powyżej 30 stopni Celsjusza, natomiast w Polsce północnej od 20 do 24 stopni Celsjusza, więc tą różnicę widzimy już bardzo dobrze. Wiatr słaby, nadal słaby do umiarkowanego, czyli tutaj pogoda typowo wyżowa, bez jakichś tam większych zmian od 10 do 25 bądź 30 km na godzinę. Jeśli chodzi o kolejne dni, tak na koniec, to ja sobie sam muszę je znaleźć. No to te temperatury troszkę niższe, tutaj Warszawa 24-25 stopni Celsjusza, 25, 26, 27 pokazuje nam się z powrotem temperatura upalna i potem wymiana mas powietrza już zdecydowanie chłodniej. O tym skoku temperatur i o tych burzach bardzo niebezpiecznych, które mogą w weekend nadejść, będę na pewno pisał artykuł na ten temat. Podejrzewam, że jutro w godzinach porannych on się pojawi, więc warto śledzić naszą stronę internetową. Dzięki serdeczne i widzimy się w kolejnym materiale. Pozdrawiam.